Drodzy Państwo, łapmy słońce póki jest i chociaż to słońce nie polskie, bo jesteśmy na Fuerteventurze, to chociaż rower polski i rower bardzo, bardzo pasujący do klimatu, który na Fuercie, przyjeżdżając z rowerem, znajdziecie, bo dzisiaj w końcu okazja, żeby podsumować test Rondo Milk. Podsumować test to jest dobre określenie, ponieważ ten rower już kiedyś na kanale był. Stali widzowie świetnie pamiętają, że tuż po premierze tego roweru udało mi się go na dosłownie chwilę dorwać, żeby wam go pokazać i zobaczyć, jak ten ówcześnie najdziwniejszy model w ofercie polskiej marki się prezentuje i co sobą prezentuje i czym w ogóle jest, ale nie było wtedy okazji, żeby ten rower gruntownie przetestować w warunkach, które byłyby dla niego idealne. I tak się śmiesznie składa, że wyjątkowo spontanicznie, niespodziewanie w listopadzie tego roku pojawiła się okazja, żeby dorwać ten rower na 3 dni, w zasadzie na 1,5 dnia, 2 noce na Fuerteventurze. No i jestem, pojeździłem, mam już ze sobą 2 trasy na tym rowerze i dzisiaj zabieram go na krótką rundkę, żeby uzupełnić ten materiał, pokazać wam ten rower jeszcze z bliska i opowiedzieć w końcu o nim, jak ten naprawdę bardzo dziwny z wyglądu rower jeździ i że może w praktyce ta jego dziwność wcale taka dziwna nie jest, więc lecimy na podsumowanie testu Rondo Milk na Fuercie. Oto bohater naszego dzisiejszego materiału w całej okazałości, w swoim środowisku naturalnym. Właśnie zaczęły też wiać kanaryjskie wiatry, więc dzisiaj ekstremalny test wyciszenia mikrofonu. Ale tak się prezentuje Milk w rozmiarze M. Ja kiedy zobaczyłem ten rower, ten egzemplarz, pomyślałem, cholera, to jest LK, będzie za duży. Oczywiście to nie jest LK, to jest MK, tylko po prostu przez tą bardzo, bardzo kosmiczną geometrię, czyli po prostu bardzo długi przedni trójkąt, specyficzny kąt widelca, ten rower wydaje się po prostu większy niż jest w rzeczywistości i w zasadzie po prostu nawiązuje swoim wyglądem do takich typowych ściganckich 29erów, po prostu wydaje się długi, jest długi, ma długi przedni trójkąt, ma bardzo, no, ten duży kąt wyprzedzenia widelca. Oczywiście są tutaj też patenty charakterystyczne dla Rondo, takie jak zmienna geometria, czyli możemy sobie tutaj tym twin tipem przestawić wysokość koła góra-dół i tym samym wpłynąć na kąt główki. Jest ekstremalnie krótki mostek, jak widzicie. Jednak tutaj taka geometria no, wymaga takiego rozwiązania, tak samo jak w rowerach górskich. Rama oczywiście w pełni karbonowa, karbonowy widelec. Ten widelec w ogóle paradoksalnie w tych nowych Rondo wydaje się dużo bardziej subtelny niż był kiedyś. Jest taki, powiedziałbym, lekki wizualnie, co oczywiście kontrastuje nam trochę z resztą tej ramy, a w zasadzie po prostu wszystko zależy od tego, z jakiego kąta popatrzycie na ten rower, bo z tej perspektywy te profile karbonowe wydają się takie dość lekkie, natomiast jak już popatrzycie na tą monstrualną główkę, no to widać, że tutaj producent mocno poszalał. Faktycznie rower jest tak zbudowany, że można zająć stosunkowo wygodną pozycję za kierownicą przy w zasadzie braku podkładek na sterówce, więc jest to wszystko, no, wygląda to bardzo ścigancko, jest mega nisko ustawiony mostek, a dalej pozycja jest dość wygodna, no bo mamy tutaj po prostu wysoką główkę w tym rowerze. Gigantyczna jest ta główka, faktycznie no, to jest najbardziej charakterystyczny element nowych Rondo, coś co no, bardzo mocno się wyróżnia na rynku. Może się podobać, może się nie podobać, to rzeczywiście zależy wszystko od tego, jakie macie do tego podejście, jak do tego ktoś będzie podchodził. Jeżeli chodzi o liczbę otworów montażowych na różny taki ekwipunek bikepackingowy, to oczywiście jest standardowe mocowanie u góry na jakąś płetwę. Mamy tutaj 2 otwory montażowe na koszyki na bidony. Mamy tutaj pod spodem otwory montażowe na koszyki na bidony, które w tym egzemplarzu są schowane pod taśmą. No i w zasadzie, szczerze powiedziawszy, poza jeszcze widelcem, tyle, czyli mamy wszystko to, czego można by tak naprawdę wymagać od tego typu roweru, bo to nie ma być stricte bikepackingowy gravel, to ma być raczej wyścigowy gravel współczesnych trendów, czyli założycie tutaj w zasadzie wszystko, co trzeba, ale też bez przesady. Tych otworów i tak jest dość, uważam, dużo jak na taki, powiedzmy, wyścigowy charakter tego roweru. Mamy tutaj założone
w tej chwili, tak jak mówiłem przy okazji materiału takiego bardziej lifestyle'owego z tego wyjazdu, koła Hunta, bardzo szerokie. Są koła o szerokości zewnętrznej chyba 30 bodajże 5 mm, więc no mega szerokie obręcze karbonowe. Mamy tutaj opony 700×44. Paradoksalnie jakoś nie wyglądają na bardzo szerokie z tymi obręczami. To jednak obręcz robi wrażenie i robi robotę, bo widzicie, że ta opona prawie że się licuje z tą obręczą, a jest to naprawdę szeroka opona. Zapas miejsca jeszcze spokojnie jest, jak widzicie tutaj pomieściłoby nam się więcej. Z tyłu, jeżeli chodzi o przód, no to jeszcze coś by weszło, aczkolwiek jak chcecie mieć zapas miejsca na jakieś błoto czy coś ten deseń, to może bym nie przesadzał. Jest mocowanie do błotników, jak widać, więc można się też w to pobawić. Opony to w ogóle Vittorie Mescal, czyli to taka, no teoretycznie najbardziej agresywna gravelowa opona w ofercie Vittorii. Ciekawe koła, z takich smaczków to też napęd w tym rowerze jest niefabryczny. To nie jest to konfiguracja fabryczna, bo jest tutaj Rival AXS, czyli jest elektronika, ale jest ona połączona z korbą Forza i do tej korby właściciel tego roweru dorzucił sobie trójmiejski pomiar mocy PLM. Polska firma, z tego co w ogóle wiem, chyba około 1800 zł kosztuje pomiar mocy. Oczywiście na waszym ramieniu korby od tego producenta, więc też taki trochę smaczek trójmiejski w tym rowerze nam się pojawił. No i nieoryginalna jest sztyca, bo jest tutaj sztyca kanionowska, świetnie znana fanom amortyzowanych patentów. No, sztyca, która de facto nie jest amortyzowana w sensie jakichś dodatkowych sprężyn czy elastomerów, ale jej bardzo specyficzny kształt, z tym, że ona jest rozdzielona na dwie, sprawia, że ona ma bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o pracę i tłumienie. I to naprawdę działa. To nie jest pierwszy rower, w którym jeżdżę z tą sztycą. Ona naprawdę robi bardzo dużo roboty, jeżeli chodzi o tłumienie. Wydaje mi się, że nawet może robić więcej roboty niż niejeden patent amortyzujący wielu producentów rowerów. No i inna jest kierownica i ta kierownica jest tutaj mocno akurat zgodna z moimi trendami, ponieważ Szymon sobie tutaj założył szosową aerokierownicę Istona, absolutnie bez flary, czyli mamy rower o takiej bardzo, nazwijmy to, przyszłościowej, newschoolowej, gravelowej geometrii, ale zestawiony z kierownicą, która jest kierownicą szosową i paradoksalnie wydaje mi się, że ta kierownica tutaj bardzo, bardzo pasuje do tego roweru, ponieważ no, mamy dużą stabilność na zjazdach, no jednak ta geometria tutaj sprawia, że faktycznie rower świetnie pokonuje różne przeszkody na zjazdach i bardzo się przy dużych prędkościach stabilnie prowadzi, a przy tym wszystkim no, gdzieś zachowuje taką pozycję ustawienia rąk, jakbym chciał, czyli na podjazdach, czy podczas na przykład sprintów jednak mam taki typowo szosowy chwyt, mi to na przykład bardzo odpowiada. Oczywiście rower fabrycznie wychodzi w dużo bardziej gravelowej kierownicy z flarą, no i też z tego co wiem, nie jest to kierownica karbonowa w standardzie, ale bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, dużo tutaj moim zdaniem robi. Tak jak wam mówiłem, to jest rozmiar M, no i rower poza w zasadzie tymi patentami, jeżeli chodzi o ramę, jest już rowerem takim produkcyjnym, fabrycznym i żadnych no, specjalnych zmian w stosunku do rowerów, które znajdziecie teraz w sklepach, w nim nie ma. Jak to jeździ? Pierwsze wrażenia oczywiście są takie, że coś jest inaczej, bo pierwsze wrażenia są dla kogoś, kto by jeździł na rowerze górskim, trochę takie jakby był u siebie, bo po prostu jesteśmy mocno wyciągnięci do przodu, a w zasadzie przednie koło jest mocno wyciągnięte do przodu. Wy się bardzo szybko przyzwyczajacie do tej pozycji i mam wrażenie, że teraz jak wsiądę na zwykły rower, to będę miał wrażenie, że coś jest nie tak, bo do tej pozycji wbrew pozorom się przyzwyczajamy szybko. Ona ma dwa najbardziej charakterystyczne elementy, które odczuwacie podczas jazdy, czyli jeżeli jedziecie bardzo wolno, to czujecie się lekko niestabilnie, w sensie ten rower zaczyna się kłaść na boki przy bardzo małych prędkościach, tak jak trailówka z bardzo małą prędkością, bo ta geometria jest stworzona raczej do tego, żeby ten rower był stabilny przy dużych prędkościach, czyli jeżeli kiedy jedziecie już faktycznie szybciej, te 20 parę, 30 parę na godzinę, zwłaszcza gdzieś na jakiejś dziurawej nawierzchni, to ten rower jest bardzo stabilny i bardzo fajnie pokonuje te wszystkie nierówności nawierzchni. Tym samym jest po prostu bardzo mocno przewidywalny i to jest coś, co w nim czujemy zdecydowanie mocno.
mamy też takie specyficzne wrażenie, że przednie koło jest niesamowicie daleko. Ja się na początku czułem trochę jak na cargo bike'u, zastanawiając się wręcz, gdzie się kończy to przednie koło. Myślę, że to musi być faktycznie ciekawe wrażenie podczas jazdy na ustawkach, kiedy jedziecie w parę osób, bo to przednie koło jest w trochę innym miejscu, niż wszyscy by się go spodziewali, że jest i przez to czasami faktycznie chyba łatwo kogoś zahaczyć tym kołem, ale poza tym szybko się do tego przyzwyczajacie i rower faktycznie ma te dwie główne cechy, czyli jest taki dość narowisty przy bardzo małych prędkościach, trzeba się do tego przyzwyczaić, tak jak do roweru trailowego czy enduro z małą prędkością, a przy dużych prędkościach faktycznie jest bardzo stabilny. I to jest w zasadzie coś, co było głównym celem projektantów tego roweru, czyli stworzenie roweru, który w warunkach szybkiej, gravelowej, nazwijmy to wyścigowej jazdy, ma być to wyścigowy gravel, to przy tych prędkościach ma być po prostu ultra stabilny. I tak faktycznie jest. A w zestawieniu z tą wąską kierownicą, poza tym rower jest naprawdę dość dynamiczny, chociaż jest duża różnica od szosy. Nie ma się tutaj spodziewać takiej szosowej dynamiki. On nie jest tak bezpośredni w przenoszeniu reakcji naszych na koła i na przyspieszenie, ale to też działa w drugą stronę, czyli on też dość mocno izoluje nas od nierówności, od przeszkód i zwłaszcza kiedy, tak jak tutaj, jeździmy po na przykład takiej sypkiej nawierzchni, która jest nerwowa. Często jest tak, że wpadacie w jakąś dziurę, która jest sypka i przednie koło lekko zaczyna wariować. To właśnie, słowo lekko jest tutaj kluczowe, czyli jeździliśmy wczoraj na dwóch różnych rowerach, czyli Szymon jeździł na Hercie, który ma zdecydowanie bardzo mocno szosową geometrię, tylko wrzucone po prostu szerokie opony i było widać, jak na wszystkich tych takich nierównościach połączonych z sypką nawierzchnią Hert jednak bardzo mocno szarpie kierownicą i bardzo chętnie zmienia kierunek jazdy. Ten rower jedzie po prostu przewidywalnie jak czołg przed siebie, a przy tym wszystkim jest szybki. Na takich trasach, gdzie faktycznie po prostu jedziemy przed siebie, są zakręty, są zjazdy, on jest szybki. W ogóle chłopaki z Rondo robili eksperyment. Wykorzystując swojego zaprzyjaźnionego trenera Bogdziewicza, zestawili dwa modele, czyli Ruta oraz Herta i to jeszcze Ruta starego, czyli tego z taką bardziej zachowawczą geometrią. I na zasadzie wszystkich odcinkach pomiarowych, testowych, na jakich sprawdzali te rowery, a to nie były trasy MTB, wychodziło im, że Milk jest rowerem po prostu szybszy. To jest trochę jak jazda z ciężkim albo dużym samochodem, czyli jak wsiądziecie do jakiegoś małego autka, które jest w dodatku lekkie i takie bezpośrednie w prowadzeniu, to nawet przy stosunkowo niedużych prędkościach macie wrażenie, że jedziecie bardzo szybko. Ten rower się zachowuje jak taki trochę krążownik, czyli jedziemy szybko, ale my tego tak nie odczuwamy. To dopiero czuć potem, kiedy popatrzy się na czasy. I faktycznie się na tym łapałem. Ja takie wrażenie kiedyś miałem, jak pojawiały się pierwsze 29ery i no nie byłem przekonany, wiele osób nie było przekonanych do dużego koła w rowerze górskim. Mieliśmy wrażenie, że ten rower w ogóle nie chce przyspieszać, że on w ogóle nie jedzie, bo małe koło faktycznie, no z jednej strony trzepało, a z drugiej strony oddawało taką dynamikę. Tu jest trochę tak, że czujemy, jakby ten rower był taki ospały, ale finalnie łapiemy się na tym, że czasy są szybkie. To na pewno nie jest taki typowy gravelowy allrounder, czyli to nie jest rower, który chcielibyście wykorzystać jako bazę też do budowy Road Plusa czy do budowy szosy, bo tutaj najbardziej czuć te różnice w takich zastosowaniach około szosowo-wyścigowych, czyli jeżeli chcielibyśmy bardzo mocno przyspieszać, podjeżdżać, robić sprinty, to jednak ten rower jest dość w reakcjach ospały i w takich warunkach typowo szosowych nie daje tyle radości, to jest chyba dobre słowo, nie daje tyle radości z jazdy co rower o bardziej szosowej geometrii. Natomiast kiedy faktycznie jeździmy na przykład po takich drogach, kiedy to są szutry i to wcale niekoniecznie jakieś super trudne szutry, to nie muszą być szlaki MTB, jak się wielu osobom na początku przy okazji recenzji tego roweru wydawało, to w takich warunkach ten rower po prostu jedzie przed siebie, jest bardzo, bardzo stabilny, bardzo szybki, no i przy tym wszystkim dzięki temu faktycznie trochę mniej nas męczy, chociaż sama konstrukcja tego roweru, widelec, rama, no nie mają jakichś wybitnych właściwości podnoszących komfort jazdy. W przypadku tego konkretnego roweru ogromną robotę robi ta sztyca, która oczywiście nie jest stąd. Sama karbonowa kierownica też jest raczej szosowa, dość sztywna kierownica, natomiast faktycznie dla tej konkretnej konfiguracji mnóstwo robi sztyca plus naprawdę bardzo dobrze pasujące do charakteru tego roweru koła na ekstremalnie szerokiej obręczy, bardzo stabilne, lekkie, szybkie, no ale to nie są elementy fabryczne, dlatego staram się troszeczkę je pomijać i bardziej jednak skupiać się na charakterystyce samej ramy, a przede wszystkim jej geometrii. Do geometrii tego roweru jest się generalnie dużo łatwiej przyzwyczaić niż się na początku wydaje, tylko faktycznie trzeba po prostu zjechać w teren. Bardzo szybko czujecie, że to jest normalne i że tak to powinno być i nawet na jakichś trochę dłuższych podjazdach no ta geometria nie męczy, po prostu czujecie, że
Tak jest, tylko faktycznie trzeba się przyzwyczaić do tego, że to przednie koło jest dość daleko. I tak jak wam mówiłem, jadąc na przykład na ustawce, jadąc na kole kilka osób, no to trzeba zwrócić uwagę na to, żeby kogoś nie zahaczyć, bo no przednie koło wyjeżdża bardzo mocno przed kierownicę i przed główkę i to się po prostu w oczy rzuca. Natomiast poza tym bardzo łatwo się do tej geometrii przyzwyczaić do jazdy na tym rowerze. No po szybkim, naprawdę krótkim czasie nie czujecie nic specjalnie dziwnego. Jak podsumować to, jak ten rower jeździ? No tutaj trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, która wydaje mi się, że to jest kluczowa, że ten rower dzisiaj w 2023 roku, pod koniec 2023 roku jest zdecydowanie mniej szokujący niż miało to miejsce nieco ponad rok temu i wydaje mi się, że w przypadku tego roweru Rondo robi coś, co zrobiło w przypadku Herta, czyli w jakiś sposób, nie wiem na ile świadomie, nie wiem na ile jest to jednostkowe, a na ile są to generalnie powszechne światowe trendy, po prostu idzie w stronę, która myślę, że za jakiś czas spotka większość producentów graveli, czyli w taką stronę będą szły właśnie wyścigowe gravele. Jak sobie zobaczycie chociażby na nową Meridę Silex, która wygrała w tym roku de facto, no w zasadzie rower był tylko narzędziem, a rower, który pomógł zdobyć Mistrzostwo Świata w gravelach, to tam też już widać te trendy, że te rowery gravel wyścigowe geometrią idą w stronę czegoś, co znamy z rowerów cross country, co znamy właśnie z rowerów MTB, czyli ten świat gravelowy w zasadzie będzie szedł w trzy strony, już idzie, czyli z jednej strony w zasadzie takie gravele bardziej klasyczne, z taką geometrią, która gdzieś tam jeszcze kręciła się w okolicach szosy endurance, to jest segment rowerów, który de facto zjadł rowery szosowe endurance, czyli dzisiejsze rowery szosowe endurance to po prostu są rowery, które są bardzo bliskie temu, czym były gravele parę lat temu, czyli konsumenci, ludzie chcący kupić szosę do wszystkiego, zaczęli zwracać uwagę na to, żeby ta szosa miała szerokie opony, żeby sobie trochę lepiej radziła z dziurami, żeby była trochę bardziej stabilna. Więc dzisiaj w zasadzie rower szosowy, taki endurance, rower szosowy rekreacyjny, to jest rower, który mieści minimum 36, coraz częściej 40 mm i de facto jest gravelem sprzed paru lat. Są rowery gravel, które mają być takim sprzętem turystycznym. Tam nacisk jest przede wszystkim na ultra komfortową pozycję, na jak najszersze opony, na jak najwięcej mocowań do wszystkiego. I są te gravele wyścigowe i tutaj właśnie jest coś ciekawego, bo jakiś czas temu na początku tej całej drogi wydawało się, że te rowery mogą być bardzo bliskie szosy, jeżeli chodzi o geometrię. Natomiast już to widać, że osoby ścigające się na tych wszystkich szybkich wyścigach gravelowych i tutaj nie mówimy o udawaniu, że gravel to rower górski, bo te rowery i też ten rower, one nie zostały stworzone po to, żeby młócić na nich po trasach MTB czy po trailach, no bo to zupełnie tak nie działa. No, tam rower górski z amortyzacją zawsze będzie lepszy, prosta kierownica zawsze będzie lepsza. Natomiast już widać, że te wszystkie takie światowe, szybkie wyścigi gravelowe, po 200, po 300 km, ale gdzie jedzie się po prostu na lekko i gdzie się ściga, a nie chodzi o to, żeby przetrwać gdzieś 2 noce w lesie, to tam te rowery idą w tę stronę, czyli są dość lekkie. Mają opony około 40-40 paru milimetrów. Mają dużo elementów aerodynamicznych, czy one mają sens, czy nie, ale one też mają geometrię, która jest bardzo mocno inspirowana rowerami właśnie cross country, bo w warunkach jednak zjazdów, w warunkach szybkiej jazdy po nie do końca przyczepnej nawierzchni taka geometria po prostu sprawdza się lepiej. I Rondo Milk, które było szokujące 1,5 roku temu, teraz w zasadzie jest rowerem, który powoli staje się jednym z wielu nowoczesnych, aktualnych, jeżeli chodzi o geometrię rowerów gravel, wyścigowych graveli. Na tym trzeba się przejechać, żeby to zrozumieć i mam wrażenie, że coraz częściej będziecie i będziemy mieć okazję tego doświadczać w przypadku różnych innych rowerów, nie tylko Rondo Milk, bo ten rower naprawdę nie jest trailówką, nie jest rowerem górskim udającym gravela. On po prostu jest bardzo stabilnym podczas szybkiej jazdy, stabilnym w zakrętach, rowerem do gravelowego ścigania się. Bardzo fajny setup, fajnie złożony rower. Myślę, że dobra inspiracja dla kogoś, kto będzie budował taki wyścigowy rower w oparciu o te ramy. Na pewno bardziej mi ta konfiguracja pasuje niż ta konfiguracja, która jest fabryczna z tą kierownicą z flarą. To nie jest mój świat, to nie jest do końca mój rower. Ja dalej widzę gravel jako szosę, którą można zjechać do lasu, którą można zjechać z asfaltu i chyba zostanę przy tym kierunku. Natomiast podczas tej jazdy, tutaj podczas jazdy po szutrach, często bardzo kamienistych, bardzo szybkich, na Fuerteventurze
ten rower sprawdził się bardzo dobrze i mam wrażenie, że właśnie do takiej wyścigowej jazdy gravelowej będzie to ciekawy wybór. Więc tyle, jeżeli chodzi o spotkanie z Rondomylkiem. Napiszcie, co wy o tym sądzicie, co wy sądzicie o tym trendzie, czy się zgadzacie ze mną, że to będzie szło w tę stronę, czyli ten taki segment wyścigowych graveli będzie coraz częściej wyglądał właśnie jak ten rower. Ja póki co kończę, lecę nagrywać dalej, oczywiście więcej wrażeń z tym rowerem, z Fuerty i z człowiekiem, który odpowiadał za stworzenie tej marki, zobaczycie w materiale, który też tutaj powstaje. Oczywiście możecie sobie teraz kliknąć. Mam nadzieję, że jest już przypięty link do tego materiału. Jeżeli ten materiał pojawi się później, to zobaczycie go za jakiś czas tutaj na Bike Show, czyli Rondomylk i gravele Fuerteventury. Ja póki co kończę. Dziękuję, do usłyszenia. Hej!